Dobry, witam Was z Warszawy, z Mokotowa. Tak zaczynam tydzień pracy. Zaczynam pracę od nagrywania reklamy. Później jedziemy w trasę, ale pierwszy nagrywamy reklamę. Słodką, świąteczną reklamę z ciężarówką. Utarło się, że to ciężarówka Coca-Coli. Gra w reklamach świątecznych, ale może w Polsce to teraz moja ciężarówka będzie świąteczną ciężarówką. Także stoimy pod Domem Kultury. I idę po make-up. Jak tu ładnie, nawet wytarczak mają. Ja go nie przywiozłam. No nic. Trzeba iść podnieść belkę. Jejku, wiecie co? Nie wiem, gdzie mam statyw. Niestety jesteście dzisiaj tutaj na podpinanie. Jeszcze bardziej by mi się przydała kamera tam. Dzisiaj mam wyczucie do tego, jeszcze rzadko się wpinam. Nie idealnie chodzi. Jeszcze tylko... Niby w show. Sprawdzić. Widzicie? Troszkę blisko, ale to nic. Dobra, wszystko się zgadza, wiecie co, ale ciężko jest tam się wyłamać. Więc sobie wyciągnęłam na wprost i sobie wycofam. Jednak, jakby to powiedzieć, gabarycia, która wychodzi z człowieka, że woli sobie ciągnąć się i wycofać wtedy do przodu, raczej niż wyciągać się, wyłamywać i komuś lusterka zabierać. No i dobra, z 11 ton na pusto zrobiło mi się już 16,5 prawie. 11 ton kosztuje, 11 ton waży solóweczka. Wiecie ile mamy? 290 do Opolu. O, to będzie fajne zdjęcie. No dobrze, zdjęcie zrobione, teraz można lecieć. Ostatni kurs przed świętami. Do Portugalii. Lecimy do Portugalii, wracamy na święta Bożego Narodzenia. Jedziemy. Dobry, jest już dzień drugi. Ja już jestem po zakupach dla mojego Wolunia. Kupiłam łańcuchy, komplet łańcuchów na Austrię, na koła, bo powiem Wam się szczerze, łańcuchy śnieżne oczywiście, że do tej pory nie miałam łańcuchów, ale też na Austrię jeździłam, ale też tak naprawdę na niektórych drogach są wymagane łańcuchy, a poza tym łańcuchy jest dobrze mieć, także tak, kupiłam sobie komplet, czyli 2 sztuki na pędną oś i kupiłam sobie 4 sztuki takie sekcyjne. Powiem Wam, że wyglądają dosyć solidnie, bo wychodzę z założenia, te na Austrię są takie, że jak trzeba będzie, no to po prostu muszę mieć je, nie? W razie kontroli, czy gdzieś tam indziej, ale nastawiam się, że gdyby trzeba było gdzieś założyć łańcuchy, to raczej te sekcyjne założę na szybko. Niestety nie ma takich łańcuchów, jakie ja używałam w Kanadzie. Ja już nawet nie mówię, żeby były z kolcami, bo z kolcami to jest niepotrzebne na nasze warunki europejskie. Tutaj, ale już takie zwykłe bez kolców, takie, że wiecie, tak i pomiędzy te łańcuchy. Tutaj są jakieś w ogóle jakieś takie rąby dziwne. To ja teraz zakładałam jeszcze w tagu. Wcale mi się nie podobały te łańcuchy, jakieś takie, jak nie łańcuchy. W ogóle nic to nie dawało. Pamiętam śniegu. No ale mam. Takie są certyfikowane, takie uznaje Austria, więc muszę takie mieć. Kupiłam sobie kilka płynów do spryskiwaczy. Kupiłam sobie jeszcze gumy, bo już się trochę mi zniszczyły. Antypoślizgowe pod ładunek. No i tyle. I 1,5 koła poszło. Słuchajcie, ładuję big bagi, ale takie dosyć lekkie jak na big bagi i w związku z tym, że są lekkie, to ja będę je piętrować. Ale to jest wciąż dalej 20 ton towaru i trochę się boję, że jak je spiętruję od samego początku na 2, tak trzeba zrobić, żeby to też było bezpiecznie, to że mi sobie przyciążę oś pędną. Tu zaś paliwa nie mam. I jak sobie doleję. Po drodze niby nie ma żadnych kontroli, ale to tak się nie powinno jeździć z obciążeniem, bo to nie jest tylko kwestia kontroli, ale także bezpieczeństwa. No nic, będziemy ładować i będziemy patrzeć. Dzisiaj pierwszy raz dach otwieramy. Chłopaki powiedzieli, że nawet na Mekach też trzeba otworzyć dach, żeby to się piętrowało. Załadunek pełną parą. Nie mam mrozu, jest gdzieś 0 stopni. Jestem głodna. Pierwsze sobie zrobię jedzenie. Chłopaki powiedzieli, że jeszcze muszą rozładować kogoś. Także ja mam jeszcze swoje zakupy na pacę. Akurat teraz powyciągam pasy, to sobie w którymś schowku zrobię miejsce na łańcuchy. Zjem i zobaczę, co będzie dalej. Żebyście tylko mogli poczuć choć część tego, jak mi się nie chce. Nie możecie. To chociaż patrzcie i mnie żałujcie.
Już wam pokazuję, co tu natworzyłem. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że do tego załadunku nie jestem przekonana do tego rozwiązania. One powinny być proste oczywiście, ale ja z 7 lat nie... No dobra, w Kanadzie przerzucałam kilka razy pasy. Tamte były dużo szersze i zawsze miałam problem z tym, żeby przerzucić. Te nasze są węższe, ale ciężko mi się przerzucało, bo mi w dłoni nie leżały, były za szerokie na moją dłoń. Te leżą i przerzucam, aczkolwiek mało precyzyjnie. Tak powiedziałam, już wieki tego nie robiłam. To jest dobre rozwiązanie, jak się ładuje bokiem. Wjeżdża ładunek taki wysoki, bo chodzi o to wszystko, wiecie, że ten ładunek będzie bardzo wysoko. I cała idea polega na tym, że ten ładunek wjeżdża bokiem, od razu pasy sobie fajnie, wiecie, zabierają. Normalnie bym musiała wyprostować te skrzyżowane, bo gdyby bokiem wjeżdżało, to już bym później nie miała dostępu z drugiej strony. Ale tu będzie po prostu jedna po drugiej i widzę, że to chyba jednak się nie sprawdzi, bo jak oni to wsadzą. No nic. Powiem wam, że czasami mam tak raz na jakiś czas, że mi się wydaje, że mam jakoś dalej do mózgu. Ale patrzcie na to, ale nie tylko ja sama. Kupiłam sobie te łańcuchy, widzicie? Dali mi jedną śrubę, jedną. Zaraz do nich zadzwonię, będą musieli mi przywieźć. Po co mi po takim łańcuchu? Widzicie, to jest taki łańcuch. Zrobimy może kiedyś test. Tak się daje w poprzek opony. To jest takie na szybko. I tu się spina i skręca śrubą. A mam jedną na 4. Przerobione. To rozwiązanie jest lepsze. Dobra. Gdzie was damy? Gdzieś tutaj może, co? No dobra, robota jest praktycznie skończona. Dzisiaj to jest taki trochę przykład tego, jak nie należy pracować. To znaczy, o ile się więcej pracuje, jak się nie myśli. Trochę się poruszałam, tyłek mi zmarzł, od razu mam dostęp do rozumu. Także jest spoko, orzeźwiłam się po tygodniu wolnego, który oczywiście był, w którym oczywiście dużo pracowałam. To nie jest tak, że ja mam wolno, to nie pracuję, ale nie pracuję za kierownicą. Więc generalnie już weszłam na tryb transportowy znowu i w związku z tym, że dosyć często, bardzo często osobiście ludzie mi mówią, że słuchają moich filmów, bo dopiero zaczynają albo w ogóle też nie pracują bezpośrednio za kierownicą, ale pracują z kierowcami i się mogą nauczyć dzięki coś moim filmom, więc teraz wam wytłumaczę co i jak zrobiłam, dlaczego. Więc tak, jak widzicie, mamy takie wigwagi. One wszystkie wyglądają praktycznie tak samo, ale takie same nie są. Niektóre wigwagi ważą prawie tonę, drugie pół tony. W związku z tym, że ja nie chciałam, żeby... Bo te większe są, te cięższe są trochę większe, mniejsze są oczywiście trochę lżejsze. Znaczy połowę lżejsze. O, zresztą to dobrze widać po tym. Widzicie? Ten jest lżejszy, mniejszy, ten jest duży, ciężki. Więc chłopaki mówili, że oni zawsze sobie raczej tak robią, że rząd ciężkich, rząd lekkich. No właśnie, i dla kierowcy, który jeździł już lata na gabarytach, wie, że to tak nie można. I o ile, powiedzmy, gdyby to była naczepa Goldhofera, to bym tak załadowała, by miała to gdzieś. Bo bym wiedziała, że Goldhofer ze swoimi super innowacyjnymi, kosmicznymi systemami to wszystko sobie będzie wyrównywać w czasie jazdy. Ten zestaw jest, no to jest prosty zestaw, tworzony raczej pod lekkie, przestrzenne załadunki, lekkie, dmuchane, jak ja to się śmieje, takie na przykład typu puszka, butelka, beczka plastikowa pusta, wszystko puste, nie? Więc on nie jest przystosowany tak typowo do przewożenia takich rzeczy i owszem sobie coś tam do jakiegoś momentu będzie wyrównywać, ale nie jest to high-tech. Tak, Goldhofer, więc ja poprosiłam, żeby mi ładowali tak, że na zmianę ciężki, lekki, wtedy tutaj ciężki, lekki, wiecie? Żeby to było taka szachownica ciężkich i lekkich, przez to, żeby po lewej i po prawej stronie było tyle samo wagi. W czasie jazdy, powiedzmy, gdybym sobie wszystkie załadowała ciężkie na prawo i załóżmy, a lekkie na lewo, może bym tego w czasie prowadzenia nie odczuwała, ale już w jakiejś sytuacji awaryjnej, no to już fizyka robi swoje. Dlatego właśnie zależało mi na tym i zrobiłam tak, żeby to właśnie mniej więcej wyrównać. Także jest przygodne. Ciężki, ciężki, lekki, lekki i tak cały czas. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia, że widzicie, wszystkie pasy pozapinałam sobie na lewą stronę. To ogranicza pracę, ale gdyby ładunek był bardziej ściśliwy, tak na przykład jakaś, nie wiem, coś innego, bardziej ściśliwego, no to raczej wtedy bym powiedziała, że trzeba robić na przemian. Spinać na tą stronę i spinać na tą, czyli klamry, połowę klamer po prawej stronie i też znowu na zmianę, a połowę klamer po lewej stronie.
I wiadomo, że to dodatkowa robota, bo trzeba by było też odsunąć drugi bok. Ale wtedy by ten ładunek się równo ściskiwał. Raz tu, bo jednak jak pasy ściągają, tak wszystkie na tą stronę, to ten ładunek też się tak ściąga, nie? Nie jest do końca tak, że on będzie sobie pas się będzie ślizgał po ładunku, tylko już na tym ostatnim etapie do ściągania on się jednak będzie przychylać. Na ten ładunek oczywiście się nie dało nałożyć narożników z wiadomych względów. Kolejna kwestia jest taka, że w przypadku piętrowania ładunku, tak jak tutaj jest piętrowany, no raczej powinno się zakładać jedną warstwę pasów tutaj, a drugą osobno tutaj. Ale te moje big bagi, to one są wypełnione workami. Widzicie te worki, sami widzicie jak te worki są powkładane. Więc no szczerze powiedziawszy, no wydaje mi się, że kiepsko by to zdało tutaj egzamin, dlatego zrobiłam jak zrobiłam. Czy jest to na piątkę? To nie jest na piątkę, ale w transporcie często tak jest, że tylko w książkach, tylko na szkoleniach są piękne, ładne, regularne ładunki. W życiu tak nie jest. Trzeba zrobić wszystko, co się da. W miarę możliwości nie spędzić jeszcze pół dnia na tym, bo w transporcie nie ma czasu. W takim transporcie, co innego w transporcie specjalistycznym. Ale w takim transporcie nie ma czasu na jakąś zabawę, nie wiadomo jaką. Ale trzeba zrobić wszystko, co się da. Ja zrobiłam wszystko, co się da. Jeszcze jednej rzeczy wam nie powiedziałam, którą chciałam powiedzieć. Zwróćcie uwagę na to. Jak ja pochowałam pasy. Widzicie? Aż ja tam powsuwałam. I każdy pas tak powsuwałam. Bo gdybym nie było gdzie go wsunąć, to bym każdy pas zwinęła. Z tego względu, że szczególnie na takiej długiej trasie taki luźny pas zawsze znajdzie sobie drogę, jak wyjść pod plandeki i wisieć pod koło. Uwierzcie mi, że sobie znajdzie drogę. Ja też nie wierzyłam, ale wierzyłam. No, czy pani szefowa jest zadowolona z tej pracy, z tego załadunku? Zawsze niezadowolona, zawsze marudzi. Nigdy do końca jej nie pasuje. Można to było jeszcze lepiej zrobić. To sobie sama rób. To jest nasza trasa. Inteligentne skrzyżowanie i inne, cokolwiek to znaczy. 3000 km prawie. Cała Francja do przejechania, cała Hiszpania do przejechania. I to jest tutaj, tak? Czyli tak, teraz przy Vigo to było tutaj u góry, nie? To jest Vigo, czy mi się zdaje? Coś mi się pomyliło. No. To pokazuje jako najlepszą trasę. No nic. 34 godziny jazdy. Co stwierdziłam, że jeszcze robię tankowanie, to już nie będę się przebierać z tych spodni, bo ich tam strasznie nie wróciłam. Już przedtem sobie sprawdzałam, widziałam, że waga na osiach jest ok. 34 godziny jazdy na europejskie warunki jazdy, gdzie w ciągu dnia wiadomo, że można jechać 9 godzin, w porywach do 10 2 razy w tygodniu. 34 godziny, czy to jest jakieś 4 dni jazdy dla mnie. Wiecie, jaki jest następny punkt trasy? Następny punkt trasy to jest tankowanie na Krzywej. Wjeżdżamy na Eurowaga. No, akurat mam niecałą ćwiartkę, bez problemu sobie dojadę. A później już jest 4 dni jazdy. I to jest to, do czego się dąży zawsze w transporcie. Przynajmniej ja tak mam. Nie wiem jak wy. Dojść do tego momentu, że załadować i jechać. Kilka dni jechać i mieć święty spokój z załadunkami i rozładunkami. Także dzisiejszy załadunek był owszem długi, ale za to mam spokój do końca tygodnia. Także proszę Państwa, dzisiaj jest wtorek. Wyjeżdżamy w takich okolicznościach przyrody. Śnieg. Temperatura na plusie, ale jednak ciepełka nie ma. I popatrzcie, że jeszcze tutaj coś się narobiło na wyjeździe z Opola. Tutaj dosyć często się coś dzieje, wiecie? Na tej drodze już wylotowej na autostradę. Kiedyś w filmie też staliśmy, pamiętacie? 2 godziny. Ale powiem, że zimno straszne. No nic, chciałam sobie pauzę w końcu. Pauzę wykręcę. Przedtem wykręciłam 15. Teraz 30 pewnie mi zejdzie, bo zanim się 2 ciężarówki zatankują. Chciałam sobie tutaj na lewą stronę uciec, ale poszłam sprawdzić, czy jest AdBlue. Na pewno, bo ja mam AdBlue po stronie kierowcy. Więc, a tutaj są te 2 skrajne dystrybutory, z tego co pamiętałam. Poszłam sprawdzić, no i jak sprawdziłam, to mi kierowca, co sam mną stał, zajechał, koniec. Muszę dłużej czekać, no nic, trudno, no, może mi coś w tym czasie zjadła, chociaż trochę. Wiecie co, skoro jak czekam, to sobie zrobiłam coś do jedzenia. Nie powiem, że to coś wygląda czerwona fasolka, awokado, sardynki, sok z cytryny i oliwa
i kmin rzymski. Do niczego jest to podobne, ale powiem wam szczerze, że przez te ostatnie 3 miesiące, jak jeżdżę jako przewoźnik już u siebie i nie miałam kompletnie czasu na jedzenie i jadą cały czas w restauracjach przy drodze, moja cera tak padła, moja cera wygląda tak tragicznie, że dała mi jasno do zrozumienia, że jedzenia przydrożnego nie akceptuję i koniec. I muszę po prostu robić. Choćby jeść coś takiego na szybko, ale przestać jeść przy drodze, bo idealnie, ja akurat zjadłam. No to paliwko leci. Zatankuje się do pełna. Później kolejne tankowanie na Eurowag gdzieś w Hiszpanii, ale na powrocie. Dobra, zatankowane, pełna. Tankowałam 60 litrów AdBlue, prawie 1200 litrów paliwa. Powiem wam, że ceny paliwa są masakryczne. A co jest jeszcze gorsze, to że stawki stoją w tym samym miejscu dosłownie. Nic się nie zmienia. Wcale nie idą w górę, ani centa. Ale wiecie co? Coś wam powiem. To jest tak jednak, z tego co tak zdążyłam, że to jest logiczne też w sumie, nie? Że to jednak te największe firmy dyktują warunki, które raz, że mają, które ustalają często dosyć ceny paliwa na początku roku już. To jest raz, a dwa, że też podpisują kontrakty ze swoimi klientami na cały rok. I no ja wiadomo, że jestem młodziusieńkim przewoźnikiem, ale chyba już dawno nie było tak, dawno nie było takiego roku, żeby w ciągu jednego roku tak bardzo zmieniła się cena paliwa, bo przypomnijcie sobie, że na początku roku tankowaliśmy diesla za 4 zł, a teraz tankujemy za 6 zł. 2 zł różnicy na litrze. Więc wiecie, jeżeli ciężarówka spala średnio powiedzmy 25 litrów, przy ekonomicznej jeździe, przy cięższych, trudniejszych trasach ponad 30, no to zobaczcie, jaka to jest horrendalna różnica, a ciężarówka miesięcznie robi, żeby wyjść na swoje, minimum 12 000 kilometrów. Tak ja na przykład widzę po swojej firmie, że gdybym ja nie jeździła dla siebie sama, w sensie, że nigdy mnie nie oszczędzała na zatrudnieniu kierowcy i na tych wszystkich rzeczach związanych z zatrudnieniem kierowcy, no to powiem wam, że nie wiem, jak to niektóre firmy wychodzą na plus, jak mają jeszcze do tego pracowników biurowych i bazę do utrzymania. No, powiem wam, że jest ostro. Także wszyscy, którzy jesteście tutaj po stronie klientów, miejcie litość dla nas, bo ja wiem, że firmy transportowe próbują renegocjować teraz kontrakty, choćby pod koniec roku. I nikt oczywiście nie chce. Dobrze, że mam ciężki ładunek, powiem wam szczerze, że gdybym miała teraz taki typowo leciutki ładunek, to ja nie wiem, co bym zrobiła, ja bym nie jechała. 30, ile teraz ważę? Miałam wam jeszcze pokazać wagę. 38 ton w tej chwili waży. I tak mną zarzuca po drodze. No. To na lekko, to ja nie wiem, czy 7 dni jadą, czyli lekko załadowane. No jadą, ale mają pełno w portach. I takie momenty w trasie lubię najbardziej. Wczoraj był długi dzień, bo się ładowałam. Załadunek był długi, ciężki, z otwieranym dachem, zapinanymi pasami. Później jeszcze tankowanie. Tankowanie też długo schodzi. Auta, które ma baki 1500 litrów, ale w końcu się udało. Ujechałam trochę, po północy stanęłam na stacji przed samymi dystrybutorami, jak widzieliście w poprzednim odcinku. Wykąpałam się dzisiaj rano, udało się, że nie musiałam nikomu odjeżdżać. I teraz jestem gotowa do wyjazdu. Dzisiaj kręcimy, to już jest drugi film kręcony iPhone 13 Pro. To nie jest sponsorowany, tylko pewnie zauważacie różnicę i teraz włączyłam tą opcję filmowe. Czyli widzicie, tło jest rozmyte, a ja jestem bardziej wyraźna. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak wam się będzie podobać. Mam jeszcze w ogóle, to już w innym odcinku wam pokażę, bo jeszcze też nie odpaliłam tego mikrofonu, więc wam wszystko pokażę.
I co? 2500 km do celu. Gdzie się dojedziemy? Zobaczymy. Wiecie, co jest najfajniejszego w takim dniu trasy jak dzisiaj? Że tamten dzień taki najgorszy z wyjazdu jest już za mną, ale go jeszcze dobrze pamiętam. Przede mną Portugalia, słoneczna Portugalia. Wiadomo, że tam nie będzie teraz 30 stopni, tylko będzie kilkanaście, ale będzie słonecznie, będzie fajnie. Ale to jeszcze przede mną daleko, ale teraz już właśnie ruszam w tą najlepszą część trasy. W aucie mam jeszcze bałagan, wszystko jeszcze nie porozkładane. To zrobię dzisiaj, muszę później rachunki poopłacać. Tyle faktur mam do opłacenia, masakra. Stałam w korku, zresztą zobaczcie sami. Stoję sobie na pasie awaryjnym Heilbronn, mega ształ. Tam się okazało, że parking zamknięty, więc najwyższa pora jest wrócić do gotowania, więc zrobiłam sobie coś na szybko do jedzenia. Jakby to powiedzieć, kuchnia francuska to nie jest, ale w końcu to jest posiłek robiony na pasie awaryjnym autostrady w Niemczech w korku, więc to jest what it is, jest co jest. Najważniejsze było to, żeby było wszystko co trzeba w posiłku, czyli białka, tłuszcza i węglowodany. I to wszystko mam. Jeszcze awokado też co mam. Nie mam pojęcia, jak kierowcy amerykańscy, którzy przecież żywią się na truckstopach, bo na truckstopach przecież w Ameryce jest dużo lepsze, znaczy jest dobre, fast foody są dobrej jakości, są lepsze, są tanie. A kierowcy też mają przecież tylko 30 minut przerwy, więc w ciągu pół godziny jest już naprawdę ciężko cokolwiek ugotować. Ja nie wiem, jak oni żyją całe życie na takim jedzeniu. Ja 3 miesiące i po prostu czuję się słaba i kiepsko się czuję sama ze sobą. Do tego jeszcze cera wygląda najgorzej w całym moim życiu. Także wydaje mi się, że gdybym ja żyła na restauracjach przez 1 rok albo 2, to bym wyglądała w tej chwili już jak 20 lat starsza wersja siebie. Dobre żywienie to podstawa. Mimo, że to wszystko tak do siebie nie pasuje, ale najważniejsze jest to, że odżywczo jest co ma być. Także żywcie się dobrze w trasie. I woda. To co? Pauza 47 minut. Worek dalej w toku. Przygotowałam sobie miodek na deserek. Ale to dopiero za jakiś czas. Idziemy. Oto jest nasza miejscówka na dziś. Patrzyłam na mapie, to jest to duży parking, bo jesteśmy we Francji tak w ogóle, więc będzie dużo, ale wiadomo, że we Francji też tną plandeki na potęgę i kradną paliwo. Na ciemną stronę parkingu. Patrzcie za miejscem dla mnie. O, ja się tu boję spać. Czy ty się nie boisz? Bierzemy co jest. Jest godzina, wiecie która? Jest godzina za 15, złożyłam lusterko, za 15:08. Ciemno, jak nie powiem ciemno. Złożyłam lusterko, bo wiecie co, tutaj oczywiście jest wysoki krawężnik, a ten to ma już w ogóle murek do wyjazdu z boku, ale też jestem dłuższa, więc też tak nie chciałam z tyłu wystawać, żeby ktoś mógł z tyłu stanąć jeszcze. Nie chcę być stereotypowa, ale ma litewskie rejestracje, więc może by to znowu jeszcze trochę dokręcić. Dobra, kończymy Tahoe, kończenia Francja. I co, kręcimy 11 czy 9? Powiem wam szczerze, że jestem cały czas niedospana ostatnio, więc może 11 sobie wykręcę. Ani radę nie włączyłam, już się ktoś na mnie obraził. To tak często jest, znaczy za każdym razem jak jeżdżę po Polsce albo po Niemczech, czyli tam gdzie jest dużo polskich kierowców i wiadomo, że mają włączone CB radia. Ja mam akurat nie włączone, to zawsze ktoś się na mnie obrazi i da mi unfollow na Instagramie za to, że... I oni zawsze piszą tak samo. Ci, którzy mnie unfollowują za to, że się nie odezwałam, zawsze piszą tak samo. O, widziałem cię dzisiaj, Iwona. Mogłaś się chociaż przywitać. I zawsze jest coś takiego, no chociaż cześć to już mogłaś powiedzieć, takie z wyrzutami. Dla mnie wszyscy są jakby nie byli na tyle ogarnięci, że ja też czasami potrzebuję ciszy i czasami to mam wyłączone CB i po prostu lubię mieć ciszę i spokój, nie słuchać co się dzieje cały czas. I zawsze jest to samo, ale mam radio wyłączone i wtedy dzisiaj mi tak napisał kierowca.
Już się z ciebie taka celebrytka zrobi... Nie, napisał mi, że nie przyszło ci do głowy, że mam radio wyłączone. Napisał, taka celebrytka jak ty i radio ma wyłączone, a co jeżeli jakiś fan będzie chciał ją pozdrowić? Ja powiedziałam, napisałam, ja dziękuję za takie nienawistne pozdrowienia, bo ja to od razu wyczuwam człowieka energię i czuję, że to jest po prostu jakiś człowiek, który chce mi tylko dowalić i nie wiem. Nie wiem, jak ktoś słyszy, że mówi do mnie celebrytka, to wiem, że jest w stosunku do mnie złośliwy i ma jakieś takie złe intencje. Jest źle nastawiony do mnie, więc nawet nie podejmuję tematu, bo nie chcę się, że tak powiem, tykać, za przeproszeniem. Nie chcę tykać takiej złej energii, nie chcę takiego złego nastawienia do drugiego człowieka. Nie rozumiem, jak można mieć złe nastawienie do drugiego człowieka, taką pogardę i chcieć nawiązać z nim kontakt. Nie rozumiem po co. No i w każdym razie odpisał mi dzisiaj, że mi sława i Volvo uderzyło do głowy i unfollow. No to unfollow. Ostatnio byłam w Volwie, no auto stało tam na kilka dni, to poprosiłam chłopaków, żeby mi przeprogramowali tak komputer, że jak sobie odpalam auto, tak jak na przykład na weekend stoję, to żeby mi się światła nie świeciły. Także dopiero jak odpalę auto, spuszczę ręczny, to wtedy dopiero jak ruszam, to mi się światła włączają. Tak sobie zrobiłam. Dobra, nie zagaduję was. Ja to wytarłam. Byłem Volvi, ja. Ale musimy. No dobrze, pokażę wam, w jakim momencie trasy jesteśmy. To jest już nasz, tak jakby trzeci dzień jazdy, bo pierwszego dnia wyjechałam z Opola, to tam długo nie ujechałam. Wczoraj cały dzień przez Niemcy i wjechaliśmy do Francji i tutaj teraz tak lecimy przez Francję. O, to jest cała Francja i tu lecimy na Irun. Irun tu jest na granicy, po stronie hiszpańskiej już. No, gdzieś tam się dzisiaj. Ile jest do Irunu? Zobaczmy. 1000, nie ma szans. Jutro i będzie Hiszpania, dzisiaj jeszcze Francja. Czyli gdzieś tu jedziemy do Bordeaux. Tu jest Bordeaux. Przerwa na kawę. Stacja, kawa, americano. We Francji americano kosztuje 2 euro. Tylko, że jest małe. To jest americano w ogóle, widzicie? To dalej nie jest podwójne espresso, które ja uwielbiam. Chciałam mieć troszeczkę większą kawę, ale to jest największe, co można chyba dostać. No ale w Niemczech z kolei duża kawa, która na amerykańskie standardy jest, powiedzmy, małą albo normalną, standardową, kosztuje 5 euro. Volvi, jak się masz? Tak sobie jadę i pisze do mnie mój broker Alex. Pyta się, cześć, jak humor? No, dobrze. Mówi, a to dobrze. I ja już go znam. Ja się pytam, a co, masz asa w rękawie, chcesz go wyciągnąć? On napisał, a może, ale tak, masz dobry humor, to poczekam na inną okazję, będziesz mieć zły humor. No i za chwilkę znowu wysłał mi mapę. Słuchajcie, jedziemy do Włoch na powrocie. Rozładunek w Portugalii. Budujemy się w Portugalii. Znaczy, nie, w sumie to nie zobaczyłam, czy w Portugalii, czy w Hiszpanii, ale w każdym razie ładujemy do Włoch. I to gdzieś tak w okolicy aż Neapolu, nie? Że tylko takie Włochy, wiecie, wysokie Włochy północne, tylko gdzieś tam już takie centralne, ale fajnie. Ja nie mogę, we Włoszech już dawno nie byłam. Także podoba mi się, ale mnie to cieszy. Ale się śmiałam, pół minuty się śmiałam. Fajna trasa, taka trasa na 10-lecie. Właśnie, przecież ja w ogóle powinnam zrobić jakiś film z 10-lecia. O, no. A powiem wam jeszcze coś w tajemnicy. Pracuję już nad tuningiem Volvusia. Volvuś troszeczkę się zmieni. Jest piękny jaki jest, ale przypomniałam sobie o tym, że jak się coś robi, to trzeba robić grubo. Mówią albo grubo, albo wcale. A jak marzyć, to o wielkich rzeczach. I w sumie stwierdziłam, że Volvusia zrobię na takiego Volvusia. To będzie najpiękniejszy Volvuś ever. On jest teraz najpiękniejszy, a jak będzie po tuningu,
Jezu! To ja już wtedy codziennie będę musiała, żeby być godną prowadzenia tego Volvusia, ja codziennie będę musiała się pięknie ubierać, malować i mieć cudowny nastrój. No i patrzcie, jest godzina 11 i już wyszło słoneczko. No i jak to często bywa, po jednej stronie tunelu wiosna, po drugiej zima. Zjazdu. 50 na godzinę będziemy jechać. Vichy. Ciekawe, czy to jest to Vichy, które wszyscy znają. No, trzeba Volvi, nie? Trochę mu muszę puszczać, bo już do 40 na godzinę zwalnia. 37 ton. Rampa. Powiem wam, że gdybym się tak teraz rozpędziła do ponad 100 na godzinę, bo z tej góry to by auto poszło ze 120, miałabym wcelować w tą rampę, gdybym sobie przygrzała hamulce, to powiem wam szczerze, że nie wiem, czy bym wcelowała. Wiecie co? Z tego wszystkiego zgłodniałam. Coś trzeba zrobić gdzieś. Wiecie co? W 2:30, a ja jeszcze dzisiaj nic nie jadłam. Wypiłam kawę, wypiłam litr wody. Także dobrze idzie mój deteks. Ja wcale nie jestem głodna, bo jestem przejedzona. Cały czas jestem przejedzona i tylko jest mi dobrze z tym, że nic nie jem. Moje ciało mnie pochwala za to, ale coś trzeba zjeść. Dzisiaj jesteśmy już we Francji i lokalizacja wskazywałaby na to, że pasowałoby coś zrobić z kuchni francuskiej, ale jak... Nie ma kuchni francuskiej. Ale słuchajcie, jak już się wzięłam za gotowanie, to powoli dojdziemy tam i chyba tak sobie myślę, że zjadłabym naleśniki. Może coś ze mnie jeszcze będzie, ale muszę sobie kupić patelnię. Wiecie, że ja nawet nie mam patelni? Ja nie mam patelni! Będziemy mieć. Więc mój obiad, który nie jest francuski, wygląda tak. Jak zawsze chodzi w moim jedzeniu o to, żeby wszystko po prostu było, jeżeli chodzi o substancje odżywcze, a to, że to razem nie ma składu i ładu, no to trudno. Jest brokuł, jest coś kiszonego, jest ryż jako źródło węglowodanów, ciecierzyca i jajko jako źródło białka. I słuchajcie, wiecie co? To jajko jest trochę zielone, bo pierwsze ugotowałam, w takiej malutkiej ilości zrobiłam brokuły, podgotowałam, one są takie, one nie są gotowane, one są tylko trochę przełamane i miałam wylać tą wodę, ale sobie myślę, ciekawe jakby zrobić jajko na tym, tak jakby, no usmażyć tak poached, jak to się nazywa to poached, tak, nie pamiętam. W każdym razie wyszło trochę zielone, ale próbowałam i smakuje zawalistem. No i oczywiście brakuje tłuszczu. W niczym tutaj nie ma tłuszczu, więc tłuszczu sobie nie zamierzam żałować, bo tłuszcze są ważne. I w sumie jakoś tak wyszło, że niczego nie posoliłam, ani nie popieszyłam, ale ja tak lubię. Ewentualnie, o właśnie, muszę dać kmin rzymski. Kmin rzymski jest dla mnie must have, szczególnie do kapusty kiszonej. No dobra, obiadek zjedzony, można jechać dalej. 15:20, dzisiaj mam wyjechane ile? 6:30, kurczę, grubiutko. To mogę jechać jeszcze dzisiaj 3,5 godziny w zasadzie, mogę sobie na 10 nawet pójść, jakby mi dobrze szło. Rozładowuję się dopiero w poniedziałek, co oznacza, że mam do celu jeszcze 1400 km, 16 godzin jazdy, nawigacja pokazuje. A w ciągu dnia mogę jechać 9 godzin, więc mogę sobie dojechać, na sobotę dostanie mi fajna pogoda, teraz to się dopiero będzie chciało jechać, co? Widzicie ten wielki, nie wiem, no kosz na śmieci to jest, no. Świetne rozwiązanie, prawda? Tylko we Francji takie rzeczy. Jak widzicie, można podjechać i wyrzucić sobie z okna, co jest świetne. Często jest tak właśnie dopiero gdzieś tam przy wyjeździe jeszcze dalej. Szczerze powiedziawszy, to bardzo rzadko z tego korzystam. Nic tam nie ma takiego? Nic tam nie. Ale dziś po obiedzie... siatki jeszcze nie zapiłam. Słuchajcie, bo ja na górnym łóżku jeszcze nie mam takiego idealnego porządku, więc lepiej jest mieć zapiętą siatkę na górze. Żebym sobie nie wybiła czegoś z głowy. O, pięknie się zaczyna robić. To co gazujemy? No teraz to ja widzę, że jestem we Francji i zaczynam czuć, że jadę na południe. Trzeba ściągnąć ten polar. Ja w ogóle pod tym polarem nic nie mam. Nie
Jedziemy! No nie mówcie, że mi się tutaj tak uda zaraz stanąć. Ja, tak blisko stacji. Dla prawdziwego leniwca. Takiego jak ja. Naprawdę trochę głowę w dół, ale ja na poduszkach sobie to wyrównam. No i tutaj kończymy dzisiejszy dzień. Do celu 1200. 14 godzin jazdy, no to sobie jutro jadę 9 albo 10 godzin i na sobotę zostanie mi 4 albo 5, w zależności tego ile jutro jadę, także spoko. W sumie fajny dzień, ale wiecie co? Po samej koniec jazdy to jest nagrane, ale to na przyspieszonym tempie to i tak nie będzie widać na timelapsie, bo to był timelapse. Pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, że mnie kierowca chciał zepchnąć za drogi, tylko oczywiście nieświadomie, bo jak zatrąbiłam nawet to nie przestał, więc no, ale byłam na tym pasie taki dla ciężarówek wolnych, jak to tutaj jest we Francji i ten pas jest taki już zrobiony na miejscu pasa dla awaryjnego, także no, do barierki już nie ma gdzie uciekać generalnie i jak był w połowie mnie, to zaczął na mnie zjeżdżać, więc ja zaczęłam trąbić, ale on nic, więc po heblach dałam i to tak ostro, że zahamowałam i no i pojechał, nie? Ale w ogóle cały czas miał kierunek włączony, nie wiem, czy miał może jakieś problemy zdrowotne chwilowe, czy co. W każdym razie, no powiem wam szczerze, że mi się ciśnienie podniosło, że ktoś mojego Volvunia chciał zahaczyć. I to jeszcze chłodnią, tak ciężka naczepa. I widział to kierowca, który jechał za mną, pewnie też musiał dać po heblach, nie wiem jak on był długo, jak był daleko za mną. W hiszpańskich blachach zjechał się ze mną, pomachał rękami na tamtego, co mi tak zrobił, no i pojechał dalej, nie? W razie czego był świadek. Chociaż widać ewidentnie. No nic, dobra. Teraz robimy tak, jak każdy cwany człowiek. Opuścimy tyłek zawieszenia. No i dobra, już mogę spać normalnie, nie będę spadać z łóżka do przodu. Problem jest tylko jeden, że jak się wychodzi, to teraz mam pewnie style wyżej. To jest tak jakby 1 stopień dodatkowy. W związku z czym muszę o tym pamiętać, bo często właśnie w takich sytuacjach sobie tak robię, to zdarza się, że prawie wypadnę z auta, bo już powinna być ziemia, ja już staję, a się okazuje, że tam jest jeszcze daleko, więc no, to na to trzeba uważać. Dobra, kończymy tacho. Kraj zakończenia Francja. Jest która? 6 godzina, o 5 mogę ruszyć. Ale czy mi się chce ruszać o 5, jak w poniedziałek, jak mam luz? Kurde, jak to jest fajnie u siebie jeździć samej. Jezu. Ja nie muszę się stresować tym, że mam pauzę i jadę i tak dalej. Wszystko zależy ode mnie. Co za czasy nastały. Piękne. No, tak to mi się podoba. Warto było na to pracować. Trzeba iść na stację, wykąpać się albo coś, ale fajnie, tu jest cisza, spokój. Mroźne powietrze. Ile tu jest? No nie, to 8 stopni, to już od auta się na pewno zagrzało. No, mroźnie. Dobra, nie przeciągam. Dziękuję, do zobaczenia jutro. Jutro wjeżdżamy do Hiszpanii.